Yes. Podłoże na polu namiotowym to jedno wielkie bagno, jest wszystko mokre. No witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie. Jutro rozpoczynamy 6-dniową przygodę w Alpach. Jestem już prawie spakowany, jak też widzicie. Jedynie pozostało mi parę rzeczy do dopakowania na stole. Ogólnie udało mi się wstępnie spakować w 35-litrowy plecak na 6 dni, co uważam za wielki sukces. Natomiast i tak mam sporo rzeczy do dopakowania, jak chociażby te materace czy śpiwór. Natomiast tym się będę przejmował za 30 minut, jak przyjdzie do mnie Kuba, ponieważ mamy jeden bagaż nadawany, 20 kg, także będziemy musieli się sporo nagimnastykować z tym. Doszło do pewnych komplikacji, ponieważ jak też pewnie tutaj widzicie, to wszystko musi wylądować w plecaku. Ten śpiwór plus namiot, a jak widzicie, za bardzo tu nie ma miejsca. No i mamy następny dzień, jesteśmy już na finiszu pakowania. Kuba tutaj walczy z bagażem podręcznym, tu jest nasz główny bagaż, który będziemy nadawać. Mamy lot za 2 godziny. I tu jest folia spożywcza oraz taśma, którymi będziemy owijać plecak, także zobaczymy, czy nam to się uda. Czekamy już na lotnisku, na samolot, bagaż został nadany, gate zaraz powinien się otworzyć, także zobaczymy, ile nam to zajmie. Mam nadzieję, że nie będzie żadnego opóźnienia. Jesteśmy już w Bergamo i będziemy robić opening. Plecak już został otworzony, teraz tylko się przepakować i ruszamy na pociąg. Albo coś jeszcze zjemy. Jesteśmy pod dworcem w Bergamo, oczekujemy teraz na autobus, ponieważ docelowo kierujemy się do Leczo. Mamy najpierw autobus, przesiadkę i potem pociąg. Jednak w międzyczasie zahaczyliśmy sobie o pizzerię. Kubuś, jaki zadowolony. Jaką masz pizzę? To jest pepperoni? Salami. A, salami, a ja mam margaritę. Bardzo smaczne jest. Jesteśmy już w pociągu, który swoją drogą jest cały pusty, jak też widzicie. Jesteśmy na jakiejś wsi, do której dojechaliśmy autobusem. Z tego, co się dowiedzieliśmy od jakichś Polaków, to jest remont torów kolejowych w Bergamo, przez co pociągi nie kursują, więc musieliśmy dojechać tutaj autobusem. I za jakieś 40 minut będziemy na miejscu, czyli w Leczo, i tam będziemy szukać noclegu, ponieważ nic nie mamy jeszcze zabukowane. I tam będziemy szukać pola namiotowego. Patrzyliśmy na jedno konkretne na Google Mapsach i rejestracja jest do 22:30. Teraz dotarliśmy do Lekko i czekamy teraz na przystanku na autobus i będziemy jechać na pole namiotowe. Natomiast problem jest taki, że pada deszcz, przynajmniej przed chwilą padał, ale ziemia dalej będzie mokra, także zobaczymy, jak sobie poradzi najtańszy namiot z Decathlona. No i mamy następny dzień, godzina 5:30. Nastawiłem budzik specjalnie, żeby zobaczyć wschód słońca. No niestety jest zachmurzone niebo. No ale co, wracam do namiotu, idę spać, wstanę pewnie za jakieś 3 godziny i będziemy dalej coś szpącić z Kubą. Przed chwilą wstaliśmy, to była tragiczna noc. Nie najlepiej mi się spało, ale mamy do ogarnięcia 3 rzeczy. Po pierwsze musimy wejść do Decathlona, kupić gaz. Po drugie zrobić zakupy spożywcze i po trzecie dojechać do naszego miejsca docelowego, jakim jest Valmassina. Natomiast jest pewien problem, ponieważ namiot z Decathlona sobie średnio poradził i jest on mokry, także będziemy musieli go jakoś wysuszyć. Znajdujemy się na dworcu w Morbegno razem z Kubą i czekamy na nasz autobus do Valmassino, który jest naszą docelową destynacją. Jak też widzicie, kroję sobie bułeczkę i będzie to moje śniadanie, także za chwilę wyciągnę sobie jeszcze mozzarellę, prosciutto, także będzie fajne włoskie śniadanko. Tak wygląda śniadanko końcowo. Do tego wiedzie coś takiego.
To jest zajebiste. No, dobra. Panie kapitanie, dokąd zmierzamy? Jeszcze nie wiem. Zmierzamy na to pole namiotowe tutaj i później ogarniemy coś. Jest godzina 13:21, czekamy teraz na autobus do Valmasino od ponad 50 minut. Nasz autobus miał być o 12:40 i cały czas go nie ma. Nie śpieszą się chłopaki. Dobra, no i ponad godzinę później jesteśmy w autobusie, w końcu przyjechał. Tylko że jest śmieszna sytuacja, ponieważ znajdujemy się w jakimś autokarze szkolnym. Bym powiedział, że jesteśmy najstarsi tutaj, a średnia wieku to jest 15 lat. Wyszliśmy już z autobusu. Niestety szanowny pan kierowca nie zatrzymał się na naszym przystanku. Także teraz musimy iść jeszcze 3 km na pole namiotowe. Natomiast jest tutaj przepięknie, tylko że pogoda nam nie dopisuje, ale jutro ma się to zmienić. Także mamy nadzieję, że będzie słoneczko. Od ostatniego nagrania minęło około godziny, z czego ostatnie 45 minut przesiedzieliśmy pod namiotem obok naszego kempingu. Włosi mają siestę i nie możemy się zarejestrować, także w sumie sobie wegetujemy. Ja w międzyczasie zrobiłem sobie kanapeczki. Ogólnie się rozwaliliśmy na 2 stoły, tutaj Kuba je babeczkę, jeden stolik, tutaj suszymy rzeczy, bo jak też widzicie cały czas leje. To też jest całkiem dobre. Generalnie dzisiejszy dzień był bardzo spokojny, siedzimy sobie z Kubą i z 2 ziomalami ze Szwecji. Ugotowałem sobie jakiś makaron z grzybkami i dostaliśmy od nich jakieś najtańsze piwo ze Szwajcarii, także będzie teścik. Nasza rozmowa dobiegła końca, dziękujemy ślicznie chłopaki za prezent, pozdrawiamy was. Najlepsze jest to, że zrobiło się ciemno, jest koło 22, a chłopaki jadą robić bouldering. Także powodzenia im życzę. Mam ich na Instagramie, także zobaczymy jak im pójdzie. Podłoże na polu namiotowym to jedno wielkie bagno, jest wszystko mokre, ponieważ padało przez 2 dni i wpadłem na taki pomysł, dogadałem z babką, żeby spać pod taką chatką, tylko Kuba się obawia, ponieważ tutaj nie ma ściany, więc tak jakbyśmy spali na dworze, tylko że mamy dach nad głową, nie wiem czy widać. I wpadłem na taki pomysł, żeby tutaj po prostu położyć podstawkę namiotu, na to położyć materacę i będziemy tutaj spali. Szykujemy się już do snu i ogólnie poszliśmy na kompromis, ponieważ Kuba nie był zachwycony moim pomysłem. Także finalnie stanęło na tym, że Kuba śpi w namiocie między stołami, tutaj sobie rozbił namiot i bierze wszystkie rzeczy do środka. Będę spał na materacu na podłodze. 7 rano, Kuba przygotowuje nam śniadanko. 2 zupki chińskie, o jakim smaku, Kuba? Rosoł. Także rosołek na śniadanko. Bardzo fajnie to nam zrobi po nocy w temperaturze odczuwalnej -2. To była tragiczna noc, ale co zrobić? Dzisiejszy dzień ma być cieplejszy. Zobaczcie też jaki widoczek jest. Jesteśmy z Kubą w aucie i z naszym kierowcą Ludwikiem. Ziomal zgodził się nas podwieźć do Predarosy, także fajnie, oszczędzi nam z 15 km wchodzenia pod górę, także bardzo miło z jego strony. Co, widzimy się na miejscu.
No i zaczynamy szlak. Ludwik, dzięki wielkie za podwózkę, jesteś wielki. Niestety droga była zamknięta, więc musimy trochę podejść. Tak wygląda szlak, jak widzicie. Jest tutaj trochę śniegu, co nie jest dobrą informacją, ponieważ mamy do podejścia jeszcze jakieś 800-1000 metrów, więc tam tego śniegu będzie na pewno więcej. Patrzcie, tutaj mamy asfaltową drogę dla samochodów, ale my jesteśmy lepsi niż samochody. Idziemy na szagę po takich kamieniach, także będziemy znacznie szybciej niż pokazuje znak, a znak pokazywał godzinę 15. No i moi drodzy, dotarliśmy do celu. Preda Rossa, 1955 metrów nad poziomem morza. Siema Kuba, przystojniaku. Pierwsza przerwa podczas dzisiejszej wycieczki. Pora na drugie śniadanko. Na pierwsze śniadanie wjechała zupka chińska, jak też widzieliście. Teraz na drugie śniadanko wjeżdżają reksie. Najtańsze żelki z jakiegoś supermarketu, z Eselungi w Leczo. Także testujemy. Fenomenalne. Lekko kwaśne, bardzo słodkie. Pamiętajcie, w górach najważniejsze jest paliwo. Jak widzicie, bałwan już prawie skończony. Teraz pracujemy nad twarzą. Za chwilę będziemy robić mu usta z kamyczków i może jeszcze jakieś włosy. A masz się uśmiechać? No. Tak się prezentuje efekt końcowy. Możecie dać znać w komentarzu, co sądzicie o naszej rzeźbie. Trochę nam twarz nie wyszła, bo miał być gigacza. To jest taki, nie wiem, olinek, okrąglinek. A tak wam powiem, że pierwszy raz w życiu lepię bałwana w maju. Zwiedzanie doliny zakończone, kierujemy się z powrotem na nasz kemping. Czeka nas 15 km zejścia taką trasą, także będzie się nam to bardzo dłużyć. Niestety tym razem Ludwik nas nie podwiezie. Najlepsze jest to, że chłopaki na nas czekają. Niestety nie mamy z nimi kontaktu, ponieważ nie ma tutaj zasięgu. Także czekają na odpowiedź od 4 godzin, także chłopaki jeszcze trochę poczekacie. Kuba pasi brzuszek. No i nadszedł czas na drugą przerwę obiadową. Dzisiaj na obiadek wlecą najtańsze waflie od Eselungi, kupione w Leczo za bodajże 1 euro. Skład jest powalający, dwukrotnie mniejsza zawartość cukru niż żelki i reksie. Także dobrze, bo trochę mi niedobrze od reksiów. Mamy godzinę 17, jesteśmy już po naszym hajku. Tyle kroków jest na liczniku. No nie będę udawał, jestem mocno zmęczony i boli mnie głowa. Bardzo chciałbym zjeść coś sensownego i taki też jest plan. Kuba poszedł obecnie się myć, ja pójdę się myć jak Kuba skończy. Jedyne co dzisiaj zjadłem to zupkę chińską, żelki i wafelki czekoladowe. Także jest ciężko. Mam też tutaj takie buły.
Patrzcie, jak ta bułka wygląda. Tu jest samo powietrze. W ogóle miał do nas przyjechać Mikołaj i Wojtek i oni faktycznie są w tej dolinie, tylko że majstry wpadli na pomysł, żeby spać w chatce na wysokości 2600 metrów nad poziomem morza. Żeby wam zobrazować, jak to wygląda. Tutaj są takie 3 szczyty i czubki tych szczytów widać z tej chatki, więc ta chatka jest jeszcze wyżej niż te szczyty. Także chłopaki, widzimy się za parę godzin, jak wrócicie. Czyściutki, wypachniony, pierwszy prysznic od 2 dni, ale zobaczcie, jaki jest syf w tym namiocie i nie chodzi tu o Kubę. Zobaczcie to! Masakra, będzie trzeba to ogarnąć i za chwilę lecimy na pyszną pizzę do San Martino. No i co, moi drodzy, po intensywnym dniu czas na coś tak pysznego. Moja ulubiona pizza, prosciutto, prosto z pieca. Tutaj Kubuś ma 4 sery. Także żołądek nie może się doczekać pierwszego porządnego posiłku od 2 dni. Jak też pewnie podejrzewacie, pizza jest przepyszna. Natomiast mamy tutaj specjał, który uwielbiam, czyli pikantną oliwę z oliwek. Fajnie pachnie, także sobie przetestujemy na pizzy. Przepyszne, ale jest faktycznie ostre. No i co, moi drodzy, tak jak podejrzewałem, brak energii nie wynikał ze zmęczenia po przejściu króciutkiej trasy, tylko z braku jedzenia. Także jak się czujesz, Kuba, po zrobieniu 50 000 kroków po górach dzisiaj? No spokojnie, bym jeszcze zrobił drugie tyle. No, także teraz lecimy się wspinać. Au! Ja ogólnie mam taką matę na plecach. Idziemy się wspinać z Kubą i tutaj z chłopakami. Zobaczymy, co przygotowali. Nigdy wcześniej się nie wspinałem, także mam nadzieję, że będzie fajny experience. Co sądzisz, Kubuś? No zobaczymy, jak będzie. No, exactly. Sean. Yeah. Yeah. More. Yeah, more. Yeah. Like LeBron. Perfect. Yes. Oh, come on, big strong guy. Damn. Nice. Don't even need the feet. Yeah. Come on. Nice. You have Come on, come on. really nice feet, like lift. Yes. And then you have a crack there, which is really good as well. Nice. Sweet. Yeah. There you go, man. Yeah, Yes. there. Nice. Out to the right, you have a feet. Yeah, perfect. Yes. Well done. Nice. Yes! Dobra, ekipa, teraz idziemy do czegoś trudniejszego chyba. Tutaj chłopaki nas gdzieś prowadzą. To wygląda już nieco trudniej. Ja mam idealne buciki do hikingu. Nice, come on. Yes. On top Come of on. that spike. It's Yeah. very good. Very nice. Yes. Oof. Slippery. Come on. Come on. Yeah. Oof. Yeah, but if you like put your toe up first and then add pressure, so you like this, like that, Okay. and then slide down on it. Does it feel like better than before? Maybe you can stop. Oh. Just reach the top of it. Oh. Yeah, almost. Yeah, just let your right foot hang, you know? Well, you can just put it against the wall. There Oh. we go. Nice. Come on. We say come on in like Polish. Like Dawaj. cheer. Dawaj, dawaj. Dawaj, yeah. Come here. There you go. Nice. Dawaj. Aj. Big edge. Yeah. Come Oh, on. oh, oh. Go, go, go.
Yes. Där är jättebra. Den är här. Too easy. Och den andra. Because I can pull up. Så. Jo, Oh, why? Kommer där. come on. Nice. Yeah. Sweet. It's easy. You see how he just has straight arms? And just Yeah, moves. It's like he just moves hips and his legs. bum back and Yeah, exactly. Ouais. Just relaxing and just moving the body, Mhm. doing the splits. Vart hoppar den nu? Jag hoppar där borta. Nice. Wow. Nice. Snyggt.